Połączenie klasyki z nowoczesnością. Chyba takiej normalności szukamy w nowoczesnej motoryzacji i samochodów typu liftback, ale nie krzykliwych, a jednocześnie chowających w sobie tę sportową moc i atrakcję, bo przecież zawsze sportowe emocje pod maską dają nam atrakcyjny przejazd samochodem. Witam Was na kanale Bryki Dagmary. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że lajkujecie i komentujecie i zapraszam Was na test Hondy Civic. No bo właśnie to ona łączy tę klasykę z nowoczesnością i dzięki niej możemy poczuć się, jakby tutaj wcale nie było hybrydy. Zapraszam na test, będzie ciekawie. Ona jest zaskakująca w wielu miejscach, nie tylko z wyglądu, ale przede wszystkim właśnie z charakterystyki jazdy. O tym samochodzie na moim kanale zapraszam, no i oczywiście zapraszam do subskrybowania i do bycia ze mną oraz komentowania na bieżąco. Polecajcie kanał Bryki Dagmary, będzie mi bardzo miło. Zapraszam! Przed odebraniem Civica 11 generacji, tak, to jest już 11 generacja, też byłam trochę zdziwiona, bo jakoś tak ten czas szybko płynie, niestety. Pomyślałam sobie, kurczę, szkoda, że nie Typer, a dzisiaj myślę sobie, ej, dobrze, że nie Typer, bo skoro ten Civic 11 generacji tak dużo potrafi, to co potrafi dzisiejszy Typer? Wiecie, patrzę na ten samochód i mam wrażenie, że on troszeczkę złagodniał. Poprzednie jego wersje były bardziej takie charakterystyczne, więcej się tutaj działo, było więcej elementów, które mogły nadawać charakteru bardziej sportowego, a tutaj mamy sylwetkę, zobaczcie, liftback, to po pierwsze. Przyciemniane tylne szyby, niezły kolor na nadwoziu, 18-calowe felgi, długość pojazdu 4,55, szerokość pojazdu 2,08, wysokość 1,45 i rozstaw osi 2,73. I całość tych wszystkich elementów daje nam takie, ej, nie, no on się troszeczkę zmienił jednak, nie? A ciągle jest niskim samochodem, w którym siedzi się naprawdę bardzo wygodnie, o czym za chwilę. I na dodatek ma charakterystyczne elementy, które widać i na zewnątrz, i w środku. No to pokażę Wam to na przykładzie przodu auta. Piękne, przedłużone lampy LEDowe. Bardzo ładny grill z wielkim logo na środku. Logo ma tutaj takie elementy niebieskie, czyli mówimy o tym, że siedzimy sobie w wersji hybrydowej, bo tylko takie są dostępne. I teraz tu mamy element, który może Wam się podobać. Bardzo ładny grill, kształt plastra miodu i to samo znajdziecie w środku, takie eleganckie nawiązanie. A poza tym te elementy wpływają też na aerodynamikę tego pojazdu. I to w całości składa się na Civica, którym jestem pewna, że jak przejedziecie się kawałek, to zakochacie się i pomyślicie sobie, ej, fajna ta azjatycka motoryzacja. Ja naprawdę kompletnie nie rozumiem mody na SUV-y, że co, że wsiada się do nich wygodniej, bo co, bo do liftbacka, do sedana czy do hatchbacka nie wsiada się wygodnie? Jak to nie? Wygodnie się wsiada i mało tego, dużo lepiej widać niż w niejednym SUV-ie. Proszę bardzo. Jednym ruchem, nie pękł mi kręgosłup, wszystko się zgadza i wszystko jest na miejscu. Dodatkowo pozycja za kierownicą Hondy Civic jest po prostu kapitalna, bo można sobie ten fotel obniżyć maksymalnie i czujesz się jak w samochodzie sportowym. Świetna kierownica, multifunkcyjna, zegary czytelne to po pierwsze, ale po drugie mamy też, zobaczcie, zupełnie malusieńki, a był dużo większy, ekran multimedialny. Nie ma problemu z tym, żeby go obsłużyć, a ma tylko 9 cali. I coś, co mi się podoba chyba najbardziej, czyli to nawiązanie do tego, co dzieje się z przodu samochodu do grilla. Mamy tutaj taką elegancką kratkę, przy czym mamy też moduł klimatyzacji. Tutaj mamy pokrętła, przyciski i coś, czego nie rozumiem, czyli brak USB typu C, zwłaszcza, że ładowarka pokładowa, no to tak ładuje, ale wiecie, jak bardziej podgrzewa niż ładuje. To jedna rzecz, która mi się tak średnio podoba. Poza tym to, co mi się podoba, to ten ład i porządek na pokładzie tego samochodu, bo tutaj wszystko ma swoje miejsce i nie ma rzeczy zbędnych, takich, które Was rozpraszają. Wszystko pod ręką, fajne materiały, dobrze spasowane, wszystko elegancko. Niczego więcej
wierzcie mi, nie potrzeba. Siądę tylko na chwilę do tyłu, bo jeszcze nie siedziałam i zobaczymy, czy z tyłu wystarczy miejsca na osoby powyżej 1,70 m. Ops. Oj, ale już widzę, że takie wysokie osoby jak ja nie wsiądą sobie raczej z okularami na włosach. Oczywiście okulary powinny lądować zwykle na oczach, a nie na włosach, ale wiecie jak jest. Natomiast mamy tutaj swoją kratkę nawiewu. Możemy sobie wrzucić coś do foteli przednich, bo jest przegródka. Mamy elektrycznie odsuwane szyby, nagłośnienie i mamy możliwość skorzystania z cup holderów. Do bagażnika się nie dostaniemy, ale chyba w tym samochodzie nie jest to potrzebne. Miejsce na stopy trochę ciasno, no ale jak cię mogę. No i nad głową, tak jak widać, więc osoby, które są troszeczkę wyższe, będą miały kłopot. Czyli trzeba pamiętać, że jak siadasz do tyłu, to troszeczkę trzeba się obniżyć, jeśli jesteś wysokim człowiekiem. Natomiast materiał przyjemny, wygodny to jest ekoskóra. W większości samochodów dzisiaj wykorzystuje się materiały, które są ekologiczne. Ten jest akurat przyjemny w dotyku. Chodźcie, zobaczcie jeszcze, jak wygląda bagażnik. Ciekawa jestem, czy będzie Wam się podobał. Cyk. No i wychodzimy, otwieramy bagażnik. Nie ma tutaj zamykania elektronicznego, ale mamy 2 uchwyty, czy nie jest to trudne, nawet słaba kobieta da sobie radę. A bagażnik? Pojemność 415 litrów i popatrzcie, możliwość schowania czegoś jeszcze pod podłogą. To coś nie może być wielkie, bo niestety nie ma tutaj zbyt dużo miejsca, ale jak położycie tylną kanapę, to tego miejsca będzie 1225 dokładnie. Ale jest jedna rzecz. Nie mamy tutaj równej podłogi. Mamy taki stopień do pokonania. Także jak macie coś do przewiezienia, co jest na płasko, to chyba nie uda się tego zrobić w Civicu. Ale może ktoś inny ma ZR-V, to pomoże, co? Jak myślicie? Oho, uwaga! Kobieta otwiera maskę. Co ona tam wie na temat tych silników? Coś tam wie. Ale wiecie co? Zaskakujące jest to, że w nowoczesnym samochodzie, który świetnie jeździ, który jest na przykład... Jezu, co jak się przestraszyłam! On jest włączony! Okej. Kobieta na kanale motoryzacyjnym na dodatek otwiera maskę samochodu. Katastrofa, co? To wyłączysz się. Nie wyłączaj się, bo ja teraz mam naprawdę bardzo ważną rzecz do powiedzenia. Taka ciekawostka. Niby nowoczesny samochód, świetnie wygląda, fantastycznie jeździ, ma bardzo dobry układ, jeśli nie najlepszy układ hybrydowy na całym świecie. I co, i patyczek? Gdzie siłowniki? A może chodzi o wagę tego pojazdu? Wiecie, że on waży niespełna 1500 kg. Ma to kosmiczny wpływ na to, jak ten samochód szybko się rozpędza i tak naprawdę jak on jeździ. Więc myślę, że to nie bez powodu. Co my tu mamy? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest chyba najlepszy silnik, Honda z niego słynie, 2-litrowy silnik benzynowy. I mamy układ do tego hybrydowy, moim skromnym zdaniem najlepszy na świecie. Dlaczego? Bo obydwa współpracują ze sobą w takiej harmonii. Ty kompletnie nie czujesz, że jedziesz hybrydą i to jest chyba najfajniejsze właśnie w Civicu. A dodatkowo mamy tutaj całkiem niezłą moc, choć wydawałoby się, ok, dobra, 184 konie w całości, to w sumie nie jest dużo, a samochód jest długi. To może to nie daje rady. Nie, no daje, 7,9 do setki, 143 konie mechaniczne z silnika spalinowego, 184 z silnika elektrycznego, napęd na przód, 315 Nm, VMAX zdaje się 180 km na godzinę. No i właśnie, niby 7,9 do setki, to wydaje się cała wieczność. Naprawdę, wierzcie mi, świetnie sobie ten samochód radzi. No i to, co powiedziałam na samym początku i podkreślę to z całą mocą, wiem, że się powtarzam. Ale moim zdaniem, jak usiądziesz za kierownicą Civica, który jest w hybrydzie, kompletnie nie poczujesz tego, że ten samochód jest w hybrydzie. Udowadniam. Honda Civic 2.0 Advanced IMMD. Inteligentny system doboru trybów jazdy. Tak to się dokładnie nazywa. I rzeczywiście czuć, kiedy jedziesz, że nie jedziesz hybrydą, tylko po prostu
silnik spalinowy połączony jest z jakąś skrzynią automatyczną, a nie wcale z CVT, a przecież wiemy jak jest, to jest CVT. I teraz przyspieszam, a skrzynia biegów zachowuje się tak, jakby nie była bezstopniowa. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Świetne jest to auto, bardzo dobrze się tym jedzie. Nie dość, że ekonomiczne, to wtedy, kiedy chcesz przyspieszyć, przyspieszasz i masz fan z jazdy, a w sumie pod maską tych koni nie ma zbyt wielu. No i to jest ten moment, w którym muszę powiedzieć, że czuję się najlepiej, jeśli chodzi o Hondę Civic. Nie dość, że mam elegancki dach, który mi się otwiera, szyberek, czyli kiedy mam ochotę na więcej światła w środku, który jest troszkę, ten środek jest troszkę ciemny, ale za to charakterystyczny i charakterny. Jeśli chodzi o zawieszenie komfortowe, bardzo dobrze wybiera nierówności, co mnie niezwykle cieszy, no bo jak sami wiecie, nasza polska dziurawa jest, już nie tylko chodzi o Warszawę. I wiecie, co jest najfajniejsze w tym samochodzie? Że jest ekonomiczny i jest ekonomiczny naprawdę. Jeśli się mocno postaracie i będziecie jeździć na silniku elektrycznym, to jest szansa, że to spalanie spadnie poniżej 4 litrów. A tak chyba najmocniej, ile się dało, to chyba z 6 litrów mi spaliło. I tak myślę i zastanawiam się, co tu jeszcze więcej powiedzieć, żebyście przynajmniej spróbowali przejechać się Hondą Civic. Bo o Hondzie się mówi, że szybsza niż wygląda, to idealnie do tego tematu pasuje i do tego hasła. I że droższa niż inne marki japońskie, w związku z tym wybiera się inne marki. No to powiem Wam, że 186 500 za najwyższą wersję wyposażenia Advance, no to chyba jest tak w sumie jak dzisiaj na rynku się ceny rozkładają, prawda? Dodatkowo mamy tutaj połączenie silnika spalinowego ze skrzynią CVT, która w sumie nie jest skrzynią CVT, przynajmniej w odczuciu kierowcy. A o co nam chodzi? Żebyśmy kiedy jedziemy, nie denerwowali się, że coś buczy, prawda? Jak mamy hybrydę, no to tutaj nie buczy, tylko mamy symulację zmiany biegów. To jest bardzo miłe dla ucha i tego byśmy chcieli w hybrydach. Więc ja Wam, słuchajcie, generalnie polecam, żeby sprawdzić to auto, bo nie dość, że system nagłośnieniowy Bose robi tutaj robotę, 12 głośników i naprawdę wypełnia tę przestrzeń. Cicho podczas jazdy w mieście, jak potrzebujesz się wyciszyć, wsiadasz do samochodu, masz zen. Honda Civic może być Waszym daily i może też spełniać funkcję samochodu troszeczkę bardziej z pazurem, troszeczkę bardziej sportowego. Fajna rzecz, polecam. No i polecam też komentarze oraz lajki pod filmem. Szerujcie, bo tak sobie myślę, że może zdanie kobiety na temat Civica kiedyś się w końcu obroni. Dzięki za dziś, do zobaczenia w następnym odcinku. Ale Hondę to zabieram, nie. Civica to ja wsiadam, siema.